Cześć! Dzisiaj zaczynamy nową serię o pomidorach na przyszły rok 2000-2005. Już w maju zakupiłam mnóstwo nowych odmian. Dzisiaj będę mówić o 10 odmianach z Ukrainy. Zapraszam na ten film. Ok, powiem Wam o tym nowym sprzedawcy właśnie z Ukrainy, ale sytuacja była trochę skomplikowana, ponieważ ta osoba nazywa się Alena Kował i mieszka w Charkowie na Ukrainie i miała piękną stronę internetową, z której można było normalnie zakupić nasiona po 1 euro i ona potem przyjmowała opłatę przez PayPal, ale ta strona została zhakowana przez jakiegoś hakera i ta strona już dla niej jest niedostępna. I ona w tym momencie istnieje na Facebooku. Podam Wam wszystkie linki w opisie tego filmu. I tam ma takie albumy ze wszystkimi odmianami i można do niej wysłać maila i wtedy ona wysyła przesyłkę. Ja przesyłkę dostałam już w maju, jak jeszcze ta strona funkcjonowała i wszystko było łatwiejsze. Jeszcze ich nie uprawiałam, także zobaczymy w przyszłym roku, jak te nasiona będą kiełkowały, ale mam mnóstwo wspaniałych odmian, bardzo rzadkich, które sama prawdopodobnie niektóre z nich też krzyżuję. I trudno jest nawet znaleźć informacje i zdjęcia na temat tych odmian. Także wybaczcie mi, zdjęcia mogą być malutkie z tych jej katalogów, które są dostępne na Facebooku. No ale te odmiany są tego warte, żeby Wam je pokazać. Zamówiłam około 30 odmian od niej i to będzie część pierwsza. Dzisiaj pokażę Wam 10 odmian, które od niej zamówiłam. Pierwszą z tych odmian jest odmiana polska od pana Jarsona. Nie wiem, czy wiecie. Jarson funkcjonuje na forum ogrodniczym Info i tam są wiadomości na temat jego krzyżówki Jarsona, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych on jest znany jako Jarson i wszyscy są zafascynowani jego krzyżówkami. I ja właśnie zakupiłam sobie jedną odmianę pana Jarsona, numer 1. Wszystkie te odmiany, tak jak odmiany kozuli, są ponumerowane, na przykład Jarson, czy Jarson 1, czy 18 łamane przez 3, czy różne odmiany. I ten Jarson numer 1 to jest dwukolorowy pomidor czerwono-zielony. Taki, który na przykład był ananas noir w takim stylu. I ta odmiana podobno jest średnio wczesna. Jest to odmiana w kształcie serca, ale także funkcjonują różne tak jakby wersje tej odmiany. Na jednej stronie, na przykład na Łotwie jest inna, a na Ukrainie jest inna. Także to pewnie jest jeszcze odmiana, która jest zmienna. No ja prawdopodobnie mam tą w kształcie serca. I ma smak słodko-limonkowy, tak jest opisana. Jest to pomidor wysoki do 1,80 m, plenny. Owoce o wadze 180 do 340 gram. No i tyle o nim wiem jak na razie. Podobno smakuje przepysznie, ale o tym się przekonam w przyszłym roku. Także oglądajcie, bo ta odmiana jest naprawdę, wygląda fajnie, ma fajne opinie od osób, które ją uprawiały i no, zobaczymy, czy mi posmakuje. Zapomniałam Wam podać i pokazać właściwie te nasiona, więc nasiona, no nic szczególnego, przychodzą w takich torebeczkach. Takich. To są akurat z tych nasion, które zamówiłam, mam 4 darmowe odmiany. Tutaj mam kilka, które Wam będę pokazywać, ale od niej przychodzą w takich torebeczkach po 10, albo te odmiany, które są rzadsze i mają mniej nasion, to po 5. Ale wszystkie były po 1 euro, czyli nie było tak drogo. I ta strona się nazywała grafsemena.net chyba. I w tym momencie funkcjonuje cały czas ta strona Grafsemena, ale ona już do niej nie należy, czyli absolutnie nie zamawiajcie nic, absolutnie nic z tej strony internetowej. Jest także strona Semena Graf,
która też jest fałszywa i ludzie już na niej stracili pieniądze, także nie zamawiajcie ze strony internetowej. Alena otworzyła taką stronę internetową, która ma tylko jedną stronę, nie wchodzi się w żadne sklepy, z informacją po prostu jak się dostać do jej nasion. Tam jest jej e-mail, tam jest jej konto facebookowe i chyba linki do tych albumów z odmianami i tylko w taki sposób można się z nią skontaktować przez e-maila albo przez jej konto na Facebooku. Także przestroga, że absolutnie nie zamawiajcie nic z tych stron internetowych, bo pieniądze nie idą do niej i nasion na pewno nie dostaniecie. Przepraszam, że tak to jest skomplikowane, ale prawdopodobnie na Ukrainie takie rzeczy się dzieją. Te osoby jak Alena uprawiają pomidory, sprzedają nasiona i w ten sposób pomagają sobie się utrzymać i zarabiają pieniążki, a nieuczciwe osoby po prostu hakerują jej stronę internetową. Ok, przechodzimy do odmiany numer 2 i jest to odmiana Alionuszka albo Alenuszka. Ciężko jest znaleźć zdjęcia w ogóle tych. Ona prawdopodobnie tak jakby krzyżuje te pomidory i niektóre z tych są jej własnymi krzyżówkami. Alionuszka jest średniowczesnym pomidorem, jest pięknym, dwukolorowym, na zewnątrz jest brązowy i taki zielonkawy, czerwony w środku, bardzo słodki i bardzo aromatyczny, rozpływający się w ustach. Smak jest owocowy. Owoc ma 250 do 300 gram, jest to raczej niski pomidor do 1,10 m, plenny, jest to mutant od głównej odmiany i może być jeszcze niestabilny. Co chciałam jeszcze powiedzieć, jak ta strona funkcjonowała, to ona miała piękne zdjęcia i piękne, długie opisy każdej odmiany i jej własnych doświadczeń. I niektóre z tych odmian były oznaczone jako hit. Wszystkie te odmiany, które ja wtedy zakupiłam, były hitami. Także bardzo jej smakowały, były zdrowe, plenne, tak wyróżniające się spośród innych. Także są to odmiany przeze mnie bardzo oczekiwane, bo były hitami. Trzecią odmianą jest Atlantis. Atlantis jest to różowy pomidor, waga dochodząca do 500 gram, 150 do 500 gram, jest wczesny, dorasta do 2 metrów wysokości, ma po 4-5 owoców w gronie, jest odporny na warunki atmosferyczne, na upał, nie pęka, jest bardzo smaczny, bardzo słodki i aromatyczny. Ślinka mi już cieknie, bo o tej porze roku już mam jeszcze kilka pomidorów w kuchni, które podjadam, ale one już nie smakują tak jak te pomidory letnie. W tym momencie mamy huragan na zewnątrz i nawet nie mogę iść na działkę. Także od końca listopada u mnie zaczyna się taki okres, że zaczynam tęsknić za moją działką, tęsknić za pomidorami, tęsknić za uprawą jakichkolwiek roślin. Czy wy też tak macie o tej porze roku? Ok. Odmiana numer 4 nazywa się Bogatyr Iliusza. Jest to serce, może być żebrowane o kolorze czekoladowo-fioletowym. Waga także może dochodzić do pół kilograma, od 150 do 500 gram. Może być taki, wiecie, prążkowany, średnio wczesny, wysokość do 1,5 metra, 4-5 owoców w gronie, jest plenny, nie pęka, jest bardzo, bardzo smaczny, mięsisty, ciemnoczerwony w środku, smak jest słodko-kwaśny, aromatyczny. Jest to nowa odmiana rosyjska, pochodzi z firmy Agrofirma Elita. Została wypuszczona w 2018 roku. Może być uprawiany na Syberii. Skórka może być twarda, ale nie pęka. Także te odmiany rosyjskie, komercyjne mi raczej smakują, muszę powiedzieć. I zobaczymy, jak ten Bogatyr Iliusza się u mnie sprawdzi. Ok, odmiana numer 5. Władimira z Kupoli. I w internecie trochę łatwiej jest znaleźć ten pomidor o takiej nazwie. Władimira z Kupoli. Może także funkcjonować jako Władimir Doms.
ale to już raczej nic się nie znajduje, jak się szuka w internecie. Jest to pomidor pomarańczowy, słodki, jest duży, dwukolorowy, 150 do 500 gram, średnio wczesny, bardzo słodki, owocowy, 1,60 m, jest to mocny, plenny krzak. Z innego źródła podają, że może nawet dochodzić do 750 gram. Jest to stary, rodzinny pomidor z obszaru Władimir w Rosji. Rozmiar dłoni podobno piękny, dwukolorowy, soczysty, w kształcie serca, złoto-czerwony. Tyle znalazłam. Wiem, że jak wtedy zamawiałam, to te zdjęcia na jej stronie internetowej po prostu mnie tak urzekły, że nie mogę się doczekać. Następnym pięknym, kolorowym pomidorem, numer 6, jest E.T. E.T., wiecie. Ta odmiana pochodzi z Ameryki Północnej. Krzak dorasta do 1,40 m. Waga owoców jest to 200-350 gram. Jest to bewsztyk, ale może mieć zmienny kształt. Dwukolorowy, żółto-różowy, mięsisty, bardzo smaczny i słodki i bardzo soczysty. Owoce muszą całkowicie dojrzeć, aby smak był jak najsłodszy. Ale jak zobaczycie zdjęcie gdzieś tutaj, jeżeli uda mi się znaleźć, to zobaczcie, dlaczego ten pomidor chcę uprawiać. Pomidor numer 7 jest to Essig Crystal, czyli Essigski Crystal. Jest to słodkie, dwukolorowe serce, waga 150 do 500 gram, czyli ma potencjał, żeby rosnąć duży. Pochodzi z Kazachstanu, od Alifirowa. I właśnie Alena ma kilka odmian od tego Alifirow Witalij Genadiewicz. On właśnie też krzyżuje pomidory i jego odmiany są podobno bardzo smaczne. I ta właśnie odmiana Essig Crystal pochodzi od Alifirowa. Jest podobno super słodki, smak jest owocowy, pomarańczowe tło i czerwony rumieniec. Krzak dorasta do 1,80 m, jest bardzo plenny, owoce są bardzo piękne, słodkie, bardzo słodkie, mało nasion i mięsiste. No po prostu ślinka mi już leci, jak sobie myślę, bo nawet pamiętam jak ten pomidor wygląda, także jest przepiękny. Pomidor numer 8 to jest Cuban Home Pink. Jest to różowy pomidor, wielki, do pół kilograma, wczesny, bardzo plenny, bardzo mięsisty, krzak bardzo wysoki, do 2,20 m. Jest wczesny, nie pęka, aromatyczny i soczysty. Nie mogę się powstrzymać. Muszę chyba chusteczkę wziąć, żeby tą ślinę powycierać. Odmiana numer 9 to Siberian Rainbow, czyli syberyjska tęcza. Jest to odmiana pomarańczowo-fioletowa, słodka, piękna, o smaku owocowym. Ciężar owoców od 50 do 150 gram, czyli nie za duży. I jest to pomidor karłowy do 70 cm. Aromatyczny, bardzo słodki, pikantny, owocowy i soczysty. Ciekawe. Nie jestem pewna, czy w tym roku będę uprawiać pomidory karłowe. Prawdopodobnie nie będą one przy domu, bo ta metoda uprawy mi się nie za bardzo sprawdziła ze względu na niskie temperatury. No ale powiem Wam, co kupiłam. I tak wszystkich odmian, które kupiłam, nie dam rady uprawiać w ciągu jednego roku. Także podaję Wam, może ktoś będzie ciekawy. Ostatnia odmiana, numer 10, Amber Baron. Jest to dwukolorowe serce pomarańczowe. Super słodkie i jest to także odmiana od Alifirowa z Kazachstanu. Kształt może być zmienny. Jest to serce z ostrym noskiem albo serce bardziej szerokie. Krzak dorasta do 2 metrów, owoc 300-350 gram i roślina jest bardzo plenna. Kolor na początku jest złoty, ciepły odcień żółtego z czerwonym. Później w sezonie robi się bardziej pomarańczowy, pomarańczowo-czerwony, jest piękny i bardzo smaczny. Także to jest pierwsze 10 odmian od Aleny Kowal z Ukrainy. Odmian jest dużo więcej.
ale nie chcę, żebyście się zanudzili. Także zobaczcie, tyle woreczków, także będę Wam robić filmiki. To jest na razie część pierwsza. Zapraszam na następną część. Cześć, pa, pa, pa.